Dzisiaj pokażę Wam przedliftowego Mastera 1 z 86 roku. Jedynka zadebiutował w 81 roku i był produkowany w prawie że niezmienionej formie aż do 98. W prawie że niezmienionej, bo w 94 przeszedł facelifting i w tym faceliftingu pojawiła się pierwsza jednostka benzynowa napędzająca w ogóle samego Mastera. Co do samej historii tego egzemplarza, to tutaj mamy rocznik 86, który całe życie przejeździł w Holandii. Że bus musi latać? No ten latał, ale dosyć umiarkowanie, bo przez cały swój żywot zrobił dopiero 198 000 km przebiegu. Nie wierzycie? To patrzcie. 198. Pod maską, mimo znaczka Renault, znajdziemy silnik umieszczony wzdłużnie. I zanim przejdziemy do tego, jaki to jest silnik, to weźmy pod uwagę to, że tu mamy napęd naprzód, a silnik wzdłużnie. I co to oznacza? Oznacza to, że tu jest skrzynia biegów, a silnik jest tam. Przecież to logiczne. Pod maską też mamy miejsce na koło zapasowe, w sumie trochę bardziej praktyczne niż pod samochodem. Też pompkę i odcinanie prądu. Sama jednostka to jest potężny diesel 2.4 Sofima i to nie wiem w sumie, czy to jeszcze Fiat Sofim, czy Iveco Sofim. Na pewno nie Iveco jako Iveco, ponieważ Iveco jako Iveco robiło dopiero do poliftów tego diesla. A tutaj mamy 2.4 o zawrotnej mocy 71 koni i momencie 150 Nm. Wciąga około 9 litrów, w trasie raczej 8,5, w mieście 9. Magia francuskiej motoryzacji. Żeby zrobić cokolwiek przy silniku, trzeba się mistycznie dostać do środka, odgarnąć tajemniczy kocyk i jak tu widzicie, jest klapka. Pod tą klapką znajdziemy silnik. Tu sobie można oleju dolać. A żeby w ogóle dostać się do silnika, to trzeba zdjąć taką klamrę, z drugiej strony analogiczną i z tyłu i ją tutaj podnieść. Ale mimo tego, że próbowaliśmy tak zwaną dłuższą chwilę, to przeszkadza i drążek zmiany biegów, i fotel. Znaczy fotel się kładzie, ale to i tak nie jest zbyt łatwe. Także uwierzcie, że tu jest silnik. Oznacza to dokładnie to, że żeby zrobić rozrząd, nie trzeba się wpychać przez małą maskę, tylko wpychać się przez małą kabinę. W sumie dużą kabinę, ale mały otwór do silnika. Jeśli chodzi o pakę, to jest wersja standardowa. Więc dach jest blaszany, a nie z laminatu, ponieważ tylko podwyższona wersja miała laminatową. I jest to standardowy też rozstaw osi. Dłuższy niż najkrótszy i krótszy niż najdłuższy. Krótsze były skrócone chyba gdzieś tu, a wydłużone nie wiem, czy tam, czy na ramię, czy jak. Ogólnie drzwi, zamykanie drzwi jest po prostu profesjonalne i jest też przyłącze prądu. Kamperowe. Gniazdko jest z zewnątrz. Jeszcze nie działa, ale to ci. Siadać sam za sobą nie zamierzam, bo nogi mi się tu zmieszczą na pewno. Ale jednak jeśli chodzi o przestrzeń nad głową, to mimo tego, że tu sobie stoję wyprostowany, to tu jest miejsce na szyberdach, więc jest dobrze. Ale jak przejdę do przodu, to jestem trochę za duży. Ale tak, żeby tu postać, to bez problemu. Tylko sobie nie poskaczę, bo tu już jest dach. Co do przyłącza prądowego, to jest tu klasyczne. I we wnętrzu są bardzo proste, takie typowo francuskie zegary, naprawdę prostymi przełącznikami i tutaj nie ma nic do jakiegoś patrzenia. Bardzo mnie rozczula ten odwrócony trójkąt świateł awaryjnych tutaj. Ale poza tym to jest do bólu proste busowe wnętrze, które typowo ma jeździć, a niekoniecznie wyglądać. Chociaż ta kierownica wydaje mi się naprawdę taka przemyślana i fajnie, że znaczek nie jest po prostu wytłoczony, ale jest z jakiegoś plastiku, w zaznaczeniu jest wytłoczony i pomalowany. Nie wiem. Zdecydowanie na plus jest przemyślane to wcięcie w drzwiach na szybę, żeby widzieć lepiej lusterko. A lusterka do bólu proste i to nie ma tutaj wielkiej filozofii w sterowaniu nimi. No a poza tym z ciekawych bajerów to jest tempomat i on działa.
prawda nie jest on fabrycznie, jest dołożony, ale po co drążyć temat, jak działa. Fajne są też kluczyki, bo jest każdy do czegoś innego. Do stacyjki ma taki wytłoczony plastikowy znaczek Renault. I dalej poszczególne do drzwi przednich, bocznych, tylnych. Wszystkie ze znaczkiem Renault i każdy, w zależności od tego, do czego jest, ma inną ilość ząbków wyciętych. Tu są 3 do tylnych, 2 do bocznych, 1 do przednich. Fajne. Bardzo fajne. I żeby odpalić, stacyjka kręci się w drugą stronę. Ale to, no jest z lewej. Nieważne. No i co do stylistyki. No to chciałem powiedział, że ładny, klasyczny znaczek Renault, ale że sobie Renault postanowiło do niego wrócić, no to już trochę stracił na klasyczności. Ale idąc dalej, mamy ładne żeberka grilla, które są kontynuowane w kierunkowskazach. I kierunkowskaz jest w takim wycięciu karoserii. I tutaj cały czas to przetłoczenie jest kontynuowane pod maską. Maska też z przodu jest bardziej płaska. I to przetłoczenie sobie dalej biegnie. Może trochę i przecięte przez ten garb na drzwi z lewej strony. I dalej, jak patrzymy, to on sobie dalej biegnie taką bardziej płytką listwą. I tutaj nad kole zmienia się w coś podobnego dla tylnego światła. No i zderzak jest plastikowy tylko na rogu. Tu mamy twardą, metalową belkę. I z tej perspektywy wygląda, jakby trochę miał wodogłowie. Lampy są umieszczone nisko, no i to jest spoko, bo będą dobrze oświetlać drogę, ale nie będą oślepiać kierowców w normalnych samochodach, a nie busach. A idąc dalej, no to możecie mieć wrażenie, że to jest z takiego samego materiału jak zderzak. Otóż nie. To jest plastik. Renault Master ASMR. A to jest blacha, tylko to poczekałem, aż tam jakiś nowobogacki wymysł przejedzie. O. Można śmiało rozjeżdżać pieszych i będzie mało znaków. Chyba że grill się uszkodzi, bo grill też jest plastikowy. Patrząc sobie od boku, to tutaj, o tu i o tu są ładnie wprowadzone otwory na lewarek. A jak taki lewarek wygląda? No dokładnie tak. Oryginalny. Taki fajny, przemyślany. I tu jest zdrowo. I faktycznie można za to podnosić. Co jest dla mnie delikatnym zaskoczeniem, to to, że mimo tego, że to jest 86 rok, to żaden z foteli nie ma pasów bezpieczeństwa. No i zagłówków nie mają, ale tutaj no, mamy gruć, więc po co zagłówki? No ale pasy bezpieczeństwa jednak w 86 roku to był dosyć standardowy element wyposażenia. No i idąc dalej, tutaj mamy skrzynkę bezpieczników i zdecydowanie nie mogę zapomnieć o tym, żeby wspomnieć, jak ładnie są one opisane. Czemu czegoś takiego nie ma w nowszych samochodach? To jest wszystko ładnie opisane, który bezpiecznik jest do czego. Tak w ogóle to spójrzcie sobie, jaki on jest ładny, zdrowy. No i z zewnątrz, no na bieli wszystko ładnie widać. Tutaj za dużo nie widać. A pod spodem też pięknie, zdrowo. To jest naprawdę wynik godny pozazdroszczenia przez wiele samochodów. No i oczywiście belka z tyłu, bo z przodu napęd. I stabilizacja pod tytułem trzęsąca się ręka, tak. Czyli fajny uchwyt na kubki, co prawda połamany, ale za to oryginalny. I płynna regulacja nawiewu. Żadne tam pokrętła, żadne skoki, żadne numerki, tylko sobie można majtać dokładnie jak się chce. No i fajnie, że jest schemacik biegów. I ręczny typu parasol. Pięknie. Ciekawe, czy w ogóle cokolwiek będzie słychać. Dobra, manewrowość Mastera. Promień skrętu jest średni, ale to w każdej generacji Mastera tak jest. Okej. Dorzuciłeś się tej generacji. O! Ale fajnie, że są chlapacze, ładnie widać, gdzie się kończy. Tak. Ja w sumie z jedynki wystartowałem, dobra. Na pusto z jedynki, czemu by nie? Luzy generalnie są do zawieszenia, ale moim zdaniem pomimo tego wybiera bardzo ładnie. Właśnie jest bardzo komfortowy jak na busa.
Ja i tak zawsze się cieszę, jak jeżdżę busem. Bardzo ładne naklejki, bardzo mi się podobają. Tak, w ogóle w bardzo ładnym stanie Sprinter. O. Po prostu piękny. Uwielbiam. Nawet lampy są pomalowane. Lampy, blacha, klamka. Wszystko jest pomalowane. Ale napisali miota nim jak szatan. Wszystko jasne, pewnie jeszcze zawieszenie nie ma czego trzymać. Tam progi się nie ma zwalniające. Okej. Ale w ogóle takie mam teraz wrażenie, że Renault, robiąc dosyć wygodne busy, robi je w taki sposób, że wszystkie prowadzą się jako osobówka. O, to jest 3. Tak. O. Bo tu się naprawdę, mimo tego, że siedzi wysoko, to się jedzie jak osobówką. No faktycznie. I w ogóle wnętrze jest całkiem ładne. Mimo tego, że busy zawsze mają proste wnętrze i tu widać, że tu jest prosto, bo tu coś powinno być, czy to po prostu jest przestrzeń dla Ducha Świętego. Nie, tam nigdy nic nie było. No i świetnie. Przed liftach. Dopiero po liftach wymienili całą tą konsolę na siebie. Wiesz, to zostało całe takie samo, No. ale tutaj zupełnie inne zegary wstawili. Ale przed liftach tam nigdy nic nie było. No i świetnie, wielki daszek, mało w nim. Gdzie problem? A tam stoi taka szarada ostatnio, ktoś kupił, jest O. fantastyczny. Ale w ogóle z wnętrza widoczność jest świetna. To jest do przodu szklarnia i tak jak w blaszaku do tyłu pod kątem nic nie widać, to tak tutaj nic nie widać. Ale jeśli chodzi o do przodu i pod kątem do przodu, to jest świetnie. Słupki też tak cienkie, że widać, że tutaj przy jakimś dachowaniu czy coś, to modlimy się, żeby towar na pace zatrzymał. Racja, to w sumie po co jakieś grube słupki, które by powstrzymały dachowanie, skoro i tak wszyscy lecimy na dach. Tak. Już lepiej od razu dostać strzał i zejść z tego świata, niż jeszcze się gdzieś kaczać po dachu. Ale w ogóle bardzo kulturalny samochód. I nie czuć w nim prędkości. Nie. Co jest dosyć dziwne, bo jednak w busach raczej prędkość wyraźnie czuć. I wcale nie słychać, żeby silnik był tutaj. Jest lepiej niż myślałem, że będzie. Bo w ogóle te 71 koni i te 150 Nm tutaj bardzo chce robić. On jest żwawy. Najprzyjemniej wybierający samochód progi spowalniające. Zdeklasował Citroena BX-a. O, to już myślę jest mocno kontrowersyjne. Aj, dobrze. Moim zdaniem master wybiera nierówności i progi spowalniające lepiej niż Citroen BX. Bardzo krótki skok maneckich kierunkowskazów. Ale teraz tu mam wrażenie, że on się strasznie buja. Ale to oprócz tego, że to jest przyjemny samochód w obcowaniu, to on też jest bardzo uczciwy. W sensie? Niczego nie udaje. A, to tak. Jest taki prymitywny, jest wygodny, ale ma dobrą widoczność. Nie stara się jakoś kłamać, że jest dobrze spasowany, czy że jest świetnie wykonany, ale jak widać wytrzymuje to próbę czasu. Ale ogólnie w przypadku samochodów użytkowych to czuć coś takiego, że one może i są prymitywne, niektóre chamskie, ale one wszystkie są uczciwe i czuć, że to są samochody na lata, które będą jeździć. To też była taka piosenka, biały bus, coś tam, nie pamiętam teraz jak to leciało. Jest. Może znajdę, to wrzucę do filmu, jak nie znajdę, to nie wrzucę. Biały bus, on jeździ po Polsce, a jego zamiary są dość złe. Kusiło Cię kiedyś, żeby zamontować jakiś megafon, który grałby takie melodyjki? Nie wiem. I właśnie najlepsze jest to, że z zewnątrz postarali się z designem. Tak. W środku tak średnio. W sensie, to nie jest brzydko, ale no też nie powala. Podoba mi się panel z kontrolkami i wskaźnikami. Z jakiejś motoryki, nie? Tak, ale poza nim tu nie ma nic. Nie, ale to jest naprawdę kontrast z zewnątrz. Nawet same klamki, to, że są wpisane w okrąg. Tak. A w środku, no najbardziej designerska jest kierownica. A to ten przykryty Pandeko, to z tego co pamiętam, to jest lanosik, który boży w hatchbacku. Lanosik pod plandeką. I on tutaj stoi, od kiedy ja pamiętam. To Okej. Przeszło ponad 10 lat grubo. Raz widziałem go bez tej plandeki. Jest przepięknie cały zjedzony. Cały. Ale No. cały czas stoi. Może to jest jakiś eksperyment, typu wiesz, jak się kiszonkę zawija w folię, tak lanosa się zawija w pokrowiec. W którymś momencie go odwinie i zawiezie go jak na wystawę z sztuki nowoczesnej.
Zgnity dla nas. Nie no, zawiezie go do huty od razu. Ale mimo tego, że ten silnik do najcichszych nie należy, i tak jest bardziej kulturalny niż 1.9 TDI. Już o ksudzie nie wspominając. Ale też bardzo fajnie jest drążek zmiany biegów umieszczony. Jest pod ręką cały czas. Master to jest zdecydowanie samochód, którym bym pojechał na jakąś prestiżową dzielnicę, żeby zaniżać tam prestiż, Tak. bo Mastera nikt nie przeoczy. Tu jest trochę wąsko, ale myślę, że nie będzie problemu. No właśnie dlatego tu przyjechaliśmy. To by było dzisiaj. Na tyle i cześć!